Cześć, witaj na kanale Wow Handmade and Crafts. Ja jestem Aga Monia, za mną stoi Zuza. A to, co widzisz na nas, to mój najnowszy projekt wiosenno-letni 2023, który nazwałam Passion. Jest to sweterek, to co mam na sobie, wykonany w formie heksagonu. I tak naprawdę do jego zrobienia nie musisz potrafić nic poza słupkami i oczkami łańcuszka. No i później półsłupki jeszcze do wykończenia też się przydadzą, ale niekoniecznie. Zrobiłam ten sweter z włóczki, która niedawno wpadła mi w oko i jest to Yarn Art Passion. Kiedy ją wzięłam do rąk, po prostu nie mogłam przestać i natychmiast zaczęłam realizować mój pomysł, który zakwitł w mojej głowie już jakiś czas temu, a ponieważ uważam, że udał się całkiem fajnie, pomyślałam, że zrobię jeszcze kilka jego wersji, właśnie takich jak ta, którą ma Zuza. Możecie wierzyć lub nie, ale oba projekty, które w tej chwili widzicie, są wykonane dokładnie z tej samej ilości okrążeń i z tej samej ilości oczek. Różnią się tylko rozmiarem szydełka i to, z czego są zrobione. Jak mówiłam, na wykonanie tego sweterka użyłam włóczki, którą mam w ręku. To jest mieszanka wełniano-akrylowa, wełny ma tylko 20%. Na 100 gram 200 metrów i użyłam do zrobienia tego sweterka szydełka numer 6, zużywając 5 motków. Do zrobienia tego sweterka, który wydłużyłam jeszcze o spódnicę, ale powiedzmy o samym sweterku, zużyłam 2 motki, czarny i biały, Alize Angora Gold i zrobiłam go szydełkiem numer 5. Do zszywania swetra użyłam szydełka numer 5 i do wykończenia, do zszywania tej sukienki, bluzki, skupmy się na bluzce, bo sukienkę jak przedłużyć to powiem Wam w trakcie filmu. Tutaj jest zszywane igłą. Mój sweterek to rozmiar 42-44, czyli LXL. Natomiast tutaj mamy eseczkę. Tyle samo oczek, tyle samo okrążeń. Jeżeli będziecie robić według mojego tutorialu, możecie zrobić sobie taką wersję, możecie zrobić sobie taką wersję. Wszystko zależy od tego, jakiej wielkości użyjecie szydełka i z czego zrobicie sobie właśnie tą wdzianko. A tak naprawdę możecie je zrobić ze wszystkiego, używając włóczek ze swoich zapasów, które jak wiemy zawsze się gromadzą. Tutaj mam jeszcze jedną wersję, która jest o jedno okrążenie większa od tego, co mam na sobie. Tak się prezentuje rękaw. Rękaw jest doszywany igłą. To jest również Alize Cotton Gold. Tyle mi zostało. To jest wersja M i na nią zużyłam 2,5 moteczka, właściwie 2 i trochę, tyle zostało z trzeciego. I tak jak mówię, ona ma jedno okrążenie więcej i tutaj również spasowanie rękawa to jest jeden rząd więcej na przedłużeniu. Dokładnie jak to zrobić, to dowiecie się z filmu, na który Was serdecznie zapraszam. Wyciągnijcie swoje zapasy, możecie łączyć nitkę i wykonać taki sweter absolutnie z każdej jednej włóczki, jaką posiadacie. Albo jak chcecie, to kupcie w dowolnym sklepie 3 lub 2 motki Alize Cotton Gold albo innej bawełny o grubości 330 metrów na 100 gram.
Na początek podam Wam ścisłe dane techniczne co do wymiarowania, czyli do rozmiaru tego swetra. Aby wykonać egzemplarz wielkości XL, czyli taki jak mój, będziecie potrzebować 5 motków włóczki w zakresie 200 metrów na 100 gram bądź 219 yardów. Jest to włóczka stricte akrylowa, bo posiada go aż 80% w swoim składzie i tylko 20% wełny. Możecie ją zastąpić czymkolwiek, jeżeli chcecie sweter. I robimy ten sweter szydełkiem numer 6. Zszywamy po krawędziach szydełkiem numer 5 oraz wykańczamy szydełkiem numer 5. Na początek mam tutaj przygotowaną taką ściągę z rysunkiem. Jeżeli chodzi o rozmiar XL, mamy 16 okrążeń wliczając środek. Ja tego środka nie wliczam, więc u mnie jest to środek i 15 okrążeń. W najszerszym miejscu, czyli tutaj od rogu do rogu heksagonu, mamy 150 cm, czyli 32 cale dla osób, które mierzą w ten sposób. Dla rozmiaru L tych okrążeń będziemy mieć 15, czyli środek plus 14, 140 cm. MK 14, SK 13. I teraz ważna wskazówka co do wymiarowania. Słuchajcie, ponieważ ja Wam zaraz podam długość od szyi, czy tam karczku do samego dołu, ponieważ robiąc okrążenia wokół środka, powiększamy heksagon po każdej jego krawędzi, dochodząc do rzędu 14, czyli tak de facto 13 wokół środka, proponuję Wam robić od tego punktu do tego punktu, czyli po 5 krawędziach, nie przerabiać 6, tak? Jeżeli potrzebujecie większy rozmiar, to robicie naokoło z powrotem, a jeżeli potrzebujecie jeszcze większy rozmiar, to najlepiej, żeby ten heksagon jednak nie był za długi, bo mam takie przeczucie, że ten mój sweter jednak mógłby być trochę krótszy, to najlepiej poszerzać tylko po tych 2 krawędziach, podobnie jak rękaw, z tym, że tutaj na brzegu będziemy przerabiać tylko po 2 słupki, nie po 3 jak w przypadku rękawa. Konstrukcję rękawa zobaczycie za chwilę. Także w ostatnim oczku 2 słupki i z powrotem, i potem z powrotem, po to, żeby tego swetra nie wydłużać. Teraz podam Wam długość, jaka przy XL wyszła u mnie. Nie wiem, czy się w ogóle zmieszczę. Na pewno się w kadrze nie zmieszczę, bo nie mam na to takich warunków. Musicie mi zaufać, bo będziecie widzieć tylko kawałek. Słuchajcie, 60 cm. 60 cm długość, czyli długość 60 cm to jest 23,5 cala. I właśnie ten mój ostatni, to moje ostatnie 15 okrążenie jest robione odtąd dotąd, bo wówczas byłby jeszcze dłuższy. Mogłam się pokusić, żeby zrobić 2 ostatnie okrążenia tylko takie, tutaj byłoby troszeczkę krócej. Tyle do swetra, natomiast jeżeli chcecie zrobić wersję bawełnianą, to ta wymiarówka idzie nam w drugą stronę. Dokładną tabelę będziecie mieli w opisie pod filmem. To jest bluzeczka bawełniana, wydłużona o spódnicę. Tutaj znowu nie widać całości. Wydłużona o spódnicę, robiona szydełkiem numer 5, źle ją położyłam. I mamy jeden
do 1. Jeżeli chodzi o liczbę okrążeń, tu jest środek, możecie sobie to policzyć w ten sposób: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i tutaj 16. Nie, to źle leży znowu. Nigdy nie wiem w przypadku heksagona, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Tak, mamy, tak jak możecie zobaczyć, 16 okrążeń i rękaw również 1 do 1, czyli 12 okrążeń naokoło środka i 4 tutaj przedłużenia, po to, żeby spasować liczbę tych podwójnych słupków z tymi. Zszywany jest igłą i możecie teraz zobaczyć w zbliżeniu szef. Myślę, że taki pasiak to jest forma bardzo fajna, bardzo funky do czarnych shortów, topu na ramionczkach albo jakiegoś innego sportowej braletki i adidasów. Będzie świetny na lato. Rękaw też ulega skróceniu, on jest 3/4, no ale w wersji letniej taki jest dla nas korzystniejszy. I tutaj jeżeli chodzi o powiększanie, to mamy ten sam sposób, czyli SK 16 okrążeń, czyli środek plus 15, MK 17, środek plus 16, LK 18, środek plus 17, XLK 19 bądź 20 i za każdym razem musicie pamiętać, że powiększając główny element będziecie potrzebować powiększenia tego brzegu rękawa, który musi się spasować tutaj razem z naszym heksagonem. To tyle w kwestii wymiarów. Teraz powiem trochę o samej konstrukcji. Dwa heksagony na przód i na tył. To są 3 motki i do tego będziemy robić rękawy z pentagonów, czyli z 5 boków. Nie mylić z pentagramami, gdyby ktoś tu chciał jakieś komentarze religijne znowu uskuteczniać. Przypominam, że to jest kanał dziewiarski i ten pentagon jest wydłużony, rozszerzony po 2 bokach, po to, żeby po prostu ten rękaw nie był za krótki, ale to nie jest taka konieczność, bo nie musicie go wydłużać, jeżeli chcecie krótszy rękaw, albo jak chcecie szerszy rękaw, to po prostu robiąc te okrążenia naokoło uzyskacie długość i szerokość tego rękawa do takich rozmiarów, jakie są Wam potrzebne. To jest rękaw zrobiony w takiej formie, jaka mnie odpowiadała akurat. Także tutaj jest bodajże 12 okrążeń naokoło środka i jeszcze 4 tutaj wzdłuż tych 2 boków. Dlatego on tak wygląda. I ten pentagon składa nam się idealnie z heksagonem, bo ma na tych krawędziach dokładnie tą samą liczbę oczek. Ja się cały czas nie mieszczę w kadrze. Jak wykonać taki płaski element sześcianu i pięciościanu, to za chwilę właśnie Wam pokażę, więc przystępujemy do pracy. Serdecznie zapraszam Was na film oraz do wspierania, lajkowania, subskrybowania i komentowania. Nie zapominajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję i przystępujemy do pracy. Zaczynamy od Magic Circle lub od 4-5 oczek łańcuszka zamkniętych w okrąg. Prosta sprawa, tutaj nie trzeba tego już chyba pokazywać. 2 oczka łańcuszka i zaczynamy wyrabianie środka heksagonu. Pentagon robimy dokładnie tą samą metodą, czyli po zrobieniu 2 oczek łańcuszka robimy słupek.
2 oczka łańcuszka, słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, słupek, tak? 2 słupki, nie 3 jak klasyczny Granny Square. 2 oczka łańcuszka, słupek, przerabiamy luźno, słupek, mamy 4, jeszcze 2 w przypadku heksagonu, czyli 6, a 1 w przypadku pentagonu. Dokładnie tak samo. 2 oczka łańcuszka, słupek, słupek, i teraz gdybyśmy mieli pentagon, to zamykamy w tym momencie, tak, te 5 podwójnych słupków. Przy heksagonie jeszcze 2 oczka łańcuszka, jeszcze 1 para słupków, a zamknięcie w obu przypadkach wygląda tak: oczko łańcuszka, tutaj w ten raz, 2, trzeci, akurat tu jest pomarańczowy, pod 2 nitki, przeciągamy i robimy półsłupek na szczycie. Tak zamykamy każde jedno okrążenie. Do rozpoczęcia następnego okrążenia przechodzimy 3 oczkami łańcuszka, nakręcamy, nawijamy nitkę na szydełko i robimy właśnie w tej pierwszej przestrzeni pod łańcuszkiem słupek. I tu mamy taką pierwszą parkę. Robimy 1 oczko łańcuszka i przechodzimy do następnej przestrzeni. I tutaj robimy coś a la muszelka, czyli słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka i w tym samym miejscu znowu słupek i słupek. W ten sposób mamy pierwszy narożnik heksagonu. Oczko łańcuszka, przechodzimy do drugiego tutaj tej przestrzeni z 2 oczek łańcuszka tej poprzeczki i tutaj znowu robimy narożnik, słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek i słupek. Ja przypominam osobom początkującym, że jeżeli dla Was tutaj jest coś za szybko, to w prawym dolnym rogu macie takie kółeczko zębate i tam możecie sobie spowolnić odtwarzanie filmu, po to, żeby dokładniej widzieć to, co jest robione. Oczko łańcuszka między każdym tym tą muszelką będziemy tutaj robić właśnie separację z oczek łańcuszka i w kolejnej znowu robimy to samo. Czyli de facto na około 6 razy robimy takie narożniki w tym pierwszym okrążeniu. 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki, oczko łańcuszka 1 i przechodzimy do kolejnego. Czyli to będzie 4. Raz, 2 oczka łańcuszka, raz i 2 oczko łańcuszka i znowu 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Jesteśmy tutaj w ostatniej przestrzeni. Wracamy do pierwszej, gdzie mamy tak jakby połowę tej muszelki. Oczko łańcuszka. Robimy 2 słupki,
tu gdzie robiliśmy 2 słupki na samym początku. Jedno oczko łańcuszka, znowu się wbijamy, raz, dwa w trzecie, tu u góry, przeciągamy nitkę i zamykamy półsłupek. I mamy formę heksagonu po pierwszym okrążeniu wokół naszego środka. Jak widać, ten heksagon się nie ściąga, jest płaski. Robimy 3 oczka łańcuszka, nie za luźno, nie musi być za długi. Nawijamy nitkę i znowu tutaj właśnie w tej przestrzeni pod tym łańcuszkiem robimy pierwszy słupek drugiego okrążenia, oczko łańcuszka, przechodzimy do przestrzeni pomiędzy tymi narożnikami, robimy 2 słupki, oczko łańcuszka i przechodzimy do narożnika. I w narożniku zawsze robimy taką formę muszelki, 2 słupki, 2 oczka i 2 słupki. To tak dla ułatwienia dla osób początkujących, bo zorientowałam się ostatnio, że oglądają mnie też osoby takie, które w ogóle nie miały styczności jeszcze ze światem dziewiarskim, czyli nastolatki. Także mam nadzieję, że sobie zrobicie taki fajny, luzacki, kozacki sweterek. Postaram się to tak pokazać, żeby nie było problemu. Mamy już oczko łańcuszka, przechodzimy tutaj do przestrzeni pomiędzy narożnikami i znowu powtarzamy ten sam proces. Tutaj mamy tylko 2 słupki, oczko łańcuszka, rozdzielamy. Taka robi nam się tutaj dziurka. I w narożniku narożnik, czyli ta forma muszelki. I w ten sposób robimy naokoło okrążenie drugie, trzecie i tyle, ile jest potrzebne dla waszego rozmiaru. W moim przypadku jest ich 15, z tym, że ten 15 jest niewykończony, bo na ostatniej długości po prostu jest niezrobiony. W przypadku rękawa działamy dokładnie w ten sam sposób, z tym, że na początku robimy tych podwójnych słupków 5 zamiast 6 i robimy właśnie, zamykamy ten nasz środek oczkiem łańcuszka i półsłupkiem tutaj w trzecim oczku łańcuszka pierwszego słupka. Robimy 3 oczka łańcuszka na początek pierwszego okrążenia. Tak jak w przypadku heksagonu robimy pierwszy słupek obok tego łańcuszka w tej pierwszej przestrzeni. 2 oczka łańcuszka, to jest pierwsze okrążenie, przypominam. Coś mi się tu odwróciło, ok. I teraz w tej przestrzeni wyrabiamy pierwszy z 5 narożników, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. Ja rękaw zrobię razem z wami, bo będę wam pokazywać, jak powiększać. Oczko łańcuszka pomiędzy narożnikami i pomiędzy słupkami na bokach i znowu narożnik w formie takiej muszelki, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Robimy tak naokoło, aż uzyskamy 11 okrążeń w przypadku mojego rękawa naokoło środka. Razem ze środkiem, jeżeli ktoś liczy środek jako okrążenie, to 12. Tak, środek i 11
okrążeń. No to robimy dalej. Zaraz do Was wracam. Zamykamy pierwsze okrążenie. Oczko łańcuszka, wbijamy się w trzecie. Tutaj u góry przeciągamy i zamykamy półsłupkiem. Raz, dwa, trzy. Robimy słupek tutaj pod tym łańcuszkiem. Wchodzimy pomiędzy te podwójne słupki i robimy pierwszy słupek, oczko łańcuszka i teraz tutaj pomiędzy tymi narożnikami robimy dwa słupki. Oczko łańcuszka i robimy narożnik. Raz, dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. Oczko łańcuszka. Jesteśmy pomiędzy narożnikami. Robimy dwa słupki w tej przestrzeni. Oczko łańcuszka i narożnik. Dwa słupki. Dwa oczka. Dwa słupki. Oczko łańcuszka, znowu pomiędzy i znowu tylko dwa słupki pomiędzy narożnikami. Oczko łańcuszka i kolejny narożnik. Widzimy się na końcu. Zamykamy okrążenie drugie, czyli wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka. Jeszcze raz tutaj wyżej. I zamykamy półsłupkiem, robimy 3 oczka łańcuszka i znowu zaczynamy kolejne okrążenie, trzecie, dokładnie w ten sam sposób. Pomiędzy, tutaj w przestrzeń, pomiędzy podwójnymi słupkami robimy słupeczek, oczko łańcuszka i teraz na boku mamy dwie przestrzenie, czyli robimy dwa razy dwa słupki, raz, dwa i rozdzielony oczkiem łańcuszka. Raz, dwa i znowu oczko łańcuszka. Każdy element rozdzielamy oczkiem łańcuszka pomiędzy tymi podwójnymi słupkami i pomiędzy narożnikami. Tylko w środku narożnika robimy dwa oczka, no bo to jest narożnik. To tak dla osób bardzo początkujących. I w ten sposób robimy rząd trzeci i wszystkie kolejne. Tyle, ile potrzebujecie. W moim przypadku, jak już mówiłam, tych okrążeń będzie 11, a później będziemy jeszcze robić rozszerzenie tego naszego szydełkowego reglanu. Zobaczcie. Mój pięciobok ma w tej chwili 11 okrążeń naokoło środka. To oznacza, że na każdym z boków ma, licząc tutaj od narożnika, 12 podwójnych sekcji słupków rozdzielonych oczkiem łańcuszka. I w tej chwili będziemy zaczynać powiększać dwie strony tego pięcioboku po to, żeby spasować go z heksagonem, z sześciobokiem, który tych podwójnych sekcji ma na jednej stronie 16. Także
różnica wynosi 4, wobec tego będziemy robić 4 razy rozszerzenie w tą i z powrotem. Zamknęliśmy 11 okrążenie naszego pięciokąta, pięcioboku i teraz będziemy powiększać tylko 2 z 5 boków. W tym celu robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy naszą robótkę i w tej przestrzeni robimy nie 1, a 2 słupki. Oczko łańcuszka i dalej robimy tak jak robiliśmy poprzednio, ale na długości 2 boków, a nie naokoło. Jestem na końcu drugiego boku, po stronie lewej naszej robótki. Powiem Wam, że przy tej włóczce to absolutnie nie ma znaczenia, nie widać, że jest teraz robiony raz z lewej, raz z prawej. Środek, czyli ten jeden narożnik, który tutaj mamy, robimy w taki sposób, jak robiliśmy do tej pory. Tu mamy ten pierwszy bok, tu mamy drugi bok i na końcu w narożniku po zrobieniu oczka łańcuszka robimy 3 słupki. Po zrobieniu tych 3 słupków na końcu robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy robótkę znowu na prawą stronę i robimy teraz drugi rząd powiększenia, czyli nawijamy nitkę na szydełko i między pierwszy a drugi słupek wkładamy szydełko i robimy jeszcze 2 słupki, ale razem z naszym łańcuszkiem są to 3. Dalej robimy oczko łańcuszka. Jeszcze pokażę Wam z bliska, jak to wygląda, tak? Tutaj pomiędzy pierwszym a tymi 2 robimy 2 słupki i razem z tym mamy 3. Oczko łańcuszka i dalej robimy tak jak robiliśmy do tej pory, po 2 słupki w każdej przestrzeni tej naszej poprzeczki z jednego oczka łańcuszka. Tak, i cały czas rozdzielamy. Robimy w drugą stronę dokładnie to samo i na końcu również 3 słupki, potem 3 oczka łańcuszka i 2 słupki pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem poprzedniego rzędu. No to jeszcze drugi, trzeci i później 4 w moim przypadku. Policzcie na końcu dokładnie, czy te sekcje zgadzają Wam się z Waszym heksagonem. Rękaw gotowy. Ilości oczek się zgadzają, są spasowane. Na końcu pamiętajcie, żeby resztę włóczki przełożyć przez to nasze ostatnie oczko, zabezpieczając w ten sposób brzeg, nitkę, żeby nam się to w czasie zszywania nie rozpruło. I następna rzecz, do której przechodzimy, to teraz będziemy łączyć ze sobą właśnie nasze rękawy i korpus. W tej chwili, kiedy wszystkie elementy mamy już gotowe, będziemy je ze sobą łączyć, jak już mówiłam wcześniej. I w tym celu musimy je poukładać. Ja mam tutaj głowę mojego heksagonu. Wiem to dlatego, ponieważ dół ma o 1 rząd mniej. Próbuję się mieścić w kadrze. Także to jest moja głowa. Tutaj mam, powiedzmy, lewy reglan, prawy reglan. To jest prawa strona. Do góry do mnie. Teraz układam na nim drugi heksagon. W ten sam sposób znajduję głowę. Kładę ją do góry, ale kładę ją plecami do mnie, czyli lewą stroną. Heksagon na heksagon.
Tu jest lewa strona. Wiem to, ponieważ nie odcięłam środkowej nitki jeszcze. I teraz tak. Większość z Was na pewno będzie zszywała tutaj tą krawędź, gdzie wychodzi Wam głowa. Nie polecam dodawania tutaj żadnych rzędów, bo wtedy nie wyjdzie Wam rękaw. Będzie jakiś dziups tutaj sterczał. To ma być tak luźno. Ale dla większości z Was proponuję tutaj zszyć po kilka, powiedzmy 3 lub 4 takie sekcje. Może 4 to za dużo. W każdym razie, no jak kto woli. Także to będzie tak. Natomiast ja w tej chwili ten heksagon zdejmę i położę sobie rękaw. Teraz, żebym się zmieściła. Moim, patrząc tak jak Wy patrzycie, prawym reliefem, ale to jest lewy rękaw. Układam w ten sposób mój pięciobok. Tak. Teraz nakładam na siebie i tą nitkę, która mi tutaj została od kłębka, resztą będę sobie to zszywać za pomocą szydełka. Wbijam się w ostatnie oczko mojego pięcioboku. Tutaj przekładam sobie w tym narożniku przez środek. Przekładam nitkę, podbieram i teraz pierwsze oczko nad słupkiem i tutaj pierwsze oczko nad słupkiem i robię półsłupek. Będę zszywała półsłupkami. Myślę, że nitki mi wystarczy. Także pomiędzy tymi słupkami mamy jedno oczko. Można robić to w oczko, wbijając się. Można robić wbijając się pod obie poprzeczki. Już jak kto woli, jak komu łatwiej. I znowu słupek do słupka 2 razy i raz poprzeczka, tak? Tu się nie można pomylić. Dlatego ta ilość słupków i w pięcioboku i w sześcioboku musi się równać. I w ten sposób łączymy cały jeden bok. Tak to wygląda z zewnątrz, tak to wygląda z wewnątrz. Widzimy się za chwilę. Mój rękaw po jednym boku został doszyty do pierwszego heksagonu. Teraz będę przyszywać drugi bok. Jestem tutaj na szczycie, gdzie schodzą mi się 2 narożniki. Przełożyłam już tutaj sobie nitkę i teraz układam drugi heksagon prawą stroną do góry, ale do góry nogami, tutaj głową do dołu. Także głowa do głowy. I teraz ten bok rękawa, który mam tutaj, lewą stroną do mnie, odginam go sobie na chwilę na zewnątrz, odwracam go prawą do góry, kładę ten heksagon, który mam tutaj, na prawy do prawej strony, tak, głową do głowy. I teraz ten wolny brzeg, tutaj, ten mój reglan, będę zszywać z drugim dłuższym bokiem rękawa. Czyli mam tutaj narożnik, wkładam szydełko w pętelkę, oczkiem ścisłym sobie teraz przeciągnę, składam róg tego heksagonu do rogu
rękawa, przekładam przez środek, znowu oczkiem ścisłym sobie łapię i teraz zszywam tak jak poprzednio. Pierwszy słupek rękawa, pierwszy słupek heksagonu, przeciągam nitkę, półsłupek albo oczko ścisłe, jak wolicie, i w drugą stronę też do końca tego boku. W ten sposób będziemy mieli przyszyty pierwszy rękaw. Z drugim robimy dokładnie tak samo. Jestem na końcu drugiej krawędzi mojego reglanu i teraz chcę Wam pokazać, ponieważ tutaj mamy 3 słupki na końcu, jak kończymy, jak łączymy to z tym narożnikiem. Robię to dla osób właśnie początkujących. Tutaj jestem pod poprzeczką. Ja sobie zmieniłam z półsłupków na oczka ścisłe, to od razu tutaj uprzedzam. Tak, przekładam pierwszy z pierwszym słupkiem, drugi z drugim słupkiem, łączę i trzeci mogę włożyć tutaj w trzecie oczko, łączę ze środkiem. I jak zawsze przekładamy przez to ostatnie oczko tą końcówkę naszej włóczki. Zabezpieczamy sobie w ten sposób szef lub dzianinę na końcu każdej pracy. Zaciskamy i na tą chwilę mamy nasz rękaw przyszyty. Tak? Tutaj mamy część, gdzie będzie nasza głowa. Mamy jeden szef, drugi szef i teraz składam lewą do lewej, żeby sobie to zobaczyć, jak to na łączeniu wygląda. Także praktycznie jest to łączenie niewidzialne. Jest dokładnie w tym miejscu. W tej chwili to przekładam na lewą stronę i teraz dalej tą nić, którą mam pod pachą. Mam ich tutaj strasznie dużo. Tą nitką będę od środka łączyć tutaj do końca rękawu, ponieważ na końcu heksagonu przy jednym z boków też mam nitkę z końca kłębka i nią będę łączyć od dołu z kolei do góry do pachy. Także, żeby tutaj niczego nie odcinać, przełożę sobie w tą stronę, bo jestem praworęczna, więc będę szła na lewo. I dalej każdy słupek łapię po 2 razy. Oczkiem ścisłym. Tutaj przekładam nitkę, robię jedno oczko, tak jakby łańcuszka. I po 2 razy pod każdym tym bocznym słupkiem. Raz, 2 i dalej. Raz, 2 i następny. Tych bocznych słupków mamy 4, ponieważ ja 4 razy powiększałam sobie tutaj tą krawędź reliefową mojego rękawa i dalej przechodzimy tutaj już od narożnika do łączenia oczko w oczko, tak jak robiliśmy to przed chwilą, czyli pierwszy słupek z pierwszym słupkiem, drugi z drugim i poprzeczka z poprzeczką.
Tak wygląda łączenie rękawa. Jedziemy tutaj do końca i później możemy sobie przymierzyć, zanim odetniemy resztę tej nitki i sprawdzić, czy nie będziemy dorabiać jeszcze kolejnych rzędów. A jeżeli nasz rękaw jest wystarczającej długości, możemy jeszcze sobie takim wykończeniowym, nie wiem, no rzędem albo półsłupków, albo oczek ścisłych naokoło wykończyć sam rand. Także widzimy się za chwilę. Mój rękaw jest gotowy. Zabezpieczyłam jak zwykle nitkę. Jeżeli chodzi o długość, jest ona idealna do długości moich ramion. Tak projektowałam ten sweter, ale wiadomo, no wy będziecie mieli na pewno dłuższe ręce, więc jeżeli nie zrobiliście po całości dodatkowego okrążenia, to w tej chwili możecie jeszcze wydłużyć sobie ten rękaw i chociaż ja u siebie tego nie będę robić, ja sobie zaraz tutaj obrobię, zrobię wykończenie tego rękawa, ale dla tych osób, które chcą ten rękaw wydłużyć, pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy tutaj pod poprzeczkę, przekładamy nitkę, robimy jedno, drugie, trzecie oczko i obok robimy dodatkowy słupek, więc mamy dwójeczkę. Oczko łańcuszka, przechodzimy do następnej wolnej strefy pomiędzy słupkami i tak jak robiliśmy heksagon, naokoło 2 słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka w każdej tej wolnej przestrzeni poniższego rzędu. W ten sposób robimy sobie naokoło jeden rząd, może 2, może 3. Nie każdy jest takim maluchem jak ja. Także w tym momencie mamy coś takiego i wracamy tutaj do tej ostatniej wolnej przestrzeni, robimy 2 słupki, łączymy tutaj w trzecim oczku łańcuszka i możemy przystąpić do robienia kolejnego rzędu. Ja Wam zaraz to pokażę. Koniec tego pierwszego okrążenia wydłużającego nasz rękaw. Robimy 2 ostatnie słupki. Nie robimy oczka łańcuszka, tylko wbijamy się tutaj w trzecie. Przeciągamy nitkę i robimy półsłupek. Robimy 3 oczka łańcuszka, tak jak robiliśmy na rogu każdej z figur, kiedy robiliśmy poszczególne elementy i przechodzimy do kolejnego okrążenia słupkiem, oczko łańcuszka i następna tutaj przerwa i znowu robimy naokoło, oczywiście no na taką długość, na jaką pozwoli nam reszta naszej nitki z kłębka, bo tutaj pomału zaczyna mi się pojawiać error. Także tak to będzie wyglądało. Jak już skończymy, to łączymy tutaj nitkę i ten nasz rękaw będzie wydłużany na prosto. On się już nie będzie zwężał. Nitki zostało raczej niewiele. A teraz spróbuję te dodatkowe rzędy i pokażę Wam wykończenie. Tak więc jeszcze raz jesteśmy przy rancie mojego pięcioboku. Tu mam tą moją nitkę. Przechodzę sobie tak jak poprzednio pod poprzeczką i w każdym oczku robię półsłupek naokoło. Raz, 2 i pod poprzeczką 3. Raz, 2, pod poprzeczką 3. Naokoło półsłupkami
obrabiam raz lub 2 razy. Nie za sztywno, żeby ten rękaw nam na końcu nie sterczał. Niech on sobie będzie taki luźnowaty i w ten sposób będziemy wyrabiać dolną krawędź oraz górę, tak zwany karczek. W tym przypadku go nie ma, tutaj jest na prosto, więc polecam zrobić włódkę, tak jak ja Wam to za chwilę pokażę, po to, żeby ten sweter się nam nie podciągał na szyję. Obrabiamy do końca. Raz lub 2 razy. Pierwszy rękaw mojego heksagonowego swetra ukończony. Możecie go tutaj zobaczyć. Pierwsza nitka odcięta. Tutaj został mi do zszycia bok, ale zanim to zrobię, odwrócę go sobie jeszcze raz na lewą stronę, wszyję drugi rękaw. Moje szwy wyglądają w ten sposób od lewej. Wszyję drugi rękaw, zszyję boki i przejdę do obrabiania tej części przy szyi. Górny rand mojego swetra ukończony, wykończony mniejszym szydełkiem, czyli schodzimy z 6 na 5 i 1 do 1 ciaśniej, zaczynając od złapania tutaj środka na szczycie tej muszelki razem jednym oczkiem i wokoło. Po przymierzeniu ja podjęłam decyzję, że w moim przypadku to wystarczy, ponieważ chcę mieć właśnie formę off-shoulder. Jeżeli macie taką potrzebę, teraz możecie przejść do kolejnego rzędu, najlepiej od wewnątrz, kolejnego okrążenia i robiąc 3 półsłupki w 3 oczkach i pomijając jedno, 3 i pomijając jedno, zmniejszycie ten otwór mniej więcej o 1/4 jego szerokości dla tych osób, które takiej konstrukcji nie lubią. Tylko musicie pamiętać, że to mimo wszystko powinna być łódka i to dość szeroka, ponieważ nie mamy tutaj żadnego podkroju. Na koniec pokażę Wam z bliska wszystkie egzemplarze, czyli najpierw wersję bawełnianą, tą, którą robi się 1 do 1 razem ze swetrem, a która jest dużo od niego mniejsza. I choćbym nie wiem jak się starała, to i tak się w kadrze nie zmieszczę. Zobaczcie z bliska, jak wygląda ten pasiak. Tu możecie sobie policzyć, tak, od środka, że to jest 16, czyli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 okrążeń, czyli środek i 15. I rękaw jest 1 do 1, tak jak w naszym swetrze, i 4 rzędy rozszerzenia. Zebrane jest 1 raz u góry półsłupkami, szydełkiem 4,5. Całość jest robiona na 5, to tak dla przypomnienia. I tutaj to jest ostatni rząd naszej bluzki. Natomiast spódnica, bo obiecałam, jest robiona prosto w dół okrążeniami i jest lekko rozszerzana tutaj w osi boku szwu, tak, co kilka rzędów. Tutaj mamy w drugim rzędzie zrobioną muszelkę, 3., 4., 5., 6. Dalej aż tutaj, dopiero w drugim czarnym. I zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze, ale chyba nie. Zobaczcie, mamy tylko 2 razy robione rozszerzenie
na bokach po to, żeby dopasować ją do bioder. I generalnie, jeżeli chodzi o styl lat 80., to przy takiej bluzce typu kimono i off-shoulder ten dół powinien być do ciała, powinien być bardziej opięty. Zrobiłam to tak, zresztą ten wzór jest dosyć elastyczny. Zrobiłam to tak, żeby on nie wisiał, nie odstawał. Osoba, która będzie chciała to nosić, nie wiem, kupić albo zostanie obdarowana, to może mieć bioderka w zakresie 92-98, maksymalnie do 100 i w tą sukienkę spokojnie się zmieści. Bluzeczka w rozmiarze M ma zmniejszenie tutaj na górze, czyli jest dwukrotnie obrabiana półsłupkami. Na zdjęciu widzieliście off-shoulder, ale teraz jest ona mniejsza, bo tak sobie zażyczyła siostra. Gdyby ktoś chciał taką bluzkę, to mam jeszcze zapas włóczki do wykonania. To jest MK, czyli taki styl funkowy na esce, luźny, sportowy, bardziej do adidasków. No i tutaj również, pomimo że jest to 17 okrążenie, rękaw jest spasowany i tutaj mamy razem 5 rzędów rozszerzenia rękawa. Także oczywiście szydełko numer 5 zszywane igłą. Tak wygląda szef z bliska. Także jeżeli chodzi o dopasowywanie rozmiaru, to już zależy od Was, w którą stronę pójdziecie, ale myślę, że wytłumaczyłam to dość sensownie i nie będziecie mieć z tym problemu. I to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że będziecie dziergać ten projekt z taką samą pasją jak ja. Jeśli macie pytania, to zapraszam do komentowania pod filmem. Będę odpowiadać, oczywiście w miarę swoich możliwości, ale najszybciej jak się da. Zawsze jest to moim priorytetem. Nie zapomnijcie też o wspieraniu kanału lajkami, subskrypcjami, komentarzami. No i przede wszystkim dzielcie się na swoich profilach linkiem do filmów, tak abym miała dalszą motywację do tworzenia dla Was kolejnych tutoriali. I cóż, do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pa, pa.